Wiele razy pytaliście, jakie sery nie potrzebują dojrzewalni i jakie sery będą najlepsze na początek przygody z serowarstwem. Zrobiłem dla Was takie małe zestawienie kilku serów z mojego kanału, które nie potrzebują dojrzewalni, której najprawdopodobniej nie macie, z tego względu, że dopiero zaczynacie, i takie, które moim zdaniem będą najlepsze na początek przygody z serowarstwem. Pierwszy na liście będzie twaróg. Pewnie nikogo to nie zdziwi, że wybrałem ten ser jako jeden z najprostszych serów do zrobienia na początek, dodatkowo nie wymagający dojrzewalni. Z tego względu, że poza garnkiem, łyżką czy nożem, czyli takimi rzeczami, które na pewno każdy ma w domu, wystarczy nam mleko. Mleko, jeżeli jest wiejskie, niepasteryzowane, to wystarczy takie mleko wlać do garnka, zostawić w cieple na dobę, dwie, następnie podgrzać do odpowiedniej temperatury i w zasadzie mamy ser. Taki serek można scedzić na sitko lub do formy serowarskiej. Jeżeli natomiast będziecie korzystali z mleka pasteryzowanego, na przykład ze sklepu, wtedy takie mleko należy zaprawić bakteriami. Mogą to być bakterie ze sklepów serowarskich, takie czyste kultury mezofilne, lub zamiast bakterii na początku może być na przykład maślanka lub kwaśna śmietana. Wtedy takiej maślanki albo kwaśnej śmietany dodajemy około 1–2% objętości mleka i tak samo podgrzewamy, zostawiamy w jakimś ciepłym miejscu na dobę, dwie i dalej postępujemy według przepisu, który znajdziecie u mnie na kanale. Kolejnym serem na mojej liście będzie mascarpone. Do mascarpone nie potrzebujecie nawet mleka, tylko zamiast mleka używa się słodkiej śmietanki, najlepiej wysokoprocentowej, czyli takiej 30–36%. Taką śmietankę należy przelać do garnka, dodać kwasek cytrynowy lub jakiś inny kwas, żeby wytrącić te wszystkie białka, które się tam znajdują. Podgrzewamy taką mieszaninę do 85 stopni, przelewamy na bardzo drobne sitko lub na chustę serowarską i ociekamy przez około dobę w lodówce. Po tym czasie trzeba będzie taki serek przełożyć do miski, dokładnie wszystko wymieszać, żeby był gładki i takie mascarpone możecie używać tak samo jak mascarpone ze sklepu, na przykład do deserów. Trzecim serem na mojej liście będzie fromage blanc lub cream cheese. Są to bardzo podobne serki, z tą różnicą, że do cream cheese dodajemy dodatkowo śmietankę, a do fromage blanc idzie samo mleko. Są to sery kwasowo-podpuszczkowe, czyli takie, w których poza bakteriami kwasu mlekowego dodajemy również odrobinę podpuszczki. Serki kwasowo-podpuszczkowe są bardzo wdzięczne w produkcji z tego względu, że wystarczy takie mleko odpowiednio podgrzać, dodać bakterie, dodać tą odrobinę podpuszczki, zostawić na kilkanaście godzin i na przykład następnego dnia tylko przełożyć na sito lub na bardzo gęste sito lub na chustę serowarską. Taki serek po odsączeniu serwatki będzie miał odpowiednią konsystencję na przykład do smarowania. Możecie taki serek równie dobrze wymieszać mikserem na przykład z solą, z czosnkiem i powstanie Wam idealny serek do smarowania, do dipów czy do różnych przekąsek na imprezę. Kolejnym serem, który wybrałem na tę listę, jest serek Faisselle. Faisselle jest to bardzo fajny i prosty francuski serek, również kwasowo-podpuszczkowy. Z tą różnicą, że do tego sera będziecie potrzebować już stricte foremek serowarskich, a nie na przykład chusty lub sitka. Chodzi o to, że ser jest przekładany do formy serowarskiej w dużych kawałkach, jest lekko odsączany, a następnie razem z tą formą przekładany jest do jakiegoś wysokiego pojemnika i odcieka sobie jednocześnie będąc zanurzonym w tej serwatce, która z niego wypływa. Dzięki czemu ser nie jest przesuszony, jest bardzo delikatny, ale jednocześnie jest dosyć zwarty. Taki ser zazwyczaj podaje się na słodko, z miodem, cukrem lub z owocami. Kolejnym serem na mojej liście będzie ser Boursin. Boursin jest to francuski serek, również kwasowo-podpuszczkowy, czyli proces produkcji będzie bardzo podobny do tych dwóch poprzednich. Czyli podgrzewamy mleko, dodajemy bakterie, odrobinę podpuszczki, mleko się ukwasza, następnie taki ser odsadzamy. Tutaj można użyć albo formy serowarskiej, albo chusty, albo sitka. I co ciekawe w tym serze, już na przykład na drugi dzień, kiedy ser jest odpowiednio odsączony, ser jest mieszany z masłem i ziołami. To jest jedyny ser, który znam i który ma w składzie masło. Chodzi o to, że serek jest wtedy bardzo aksamitny, jest pełny smaku, bo wiadomo, tłuszcz to nośnik smaku. Jest zwarty, ale mimo wszystko delikatny i rozpływający się w ustach. Bardzo ciekawy ser, jeśli chcielibyście zrobić coś innego niż klasyczne serki kwasowo-podpuszczkowe. Następny jest pochodzący z Ameryki Południowej ser queso fresco. Queso fresco jest to ser stricte podpuszczkowy. W przeciwieństwie do poprzednich serów na tej liście koagulacja przebiega głównie przy użyciu podpuszczki.
I tak jak w przypadku innych serów podpuszczkowych, do mleka dodawane są bakterie, dodawana jest podpuszczka, następnie skrzep, który się utworzy, jest krojony, jest mieszany po to, żeby osuszyć ziarno. Następnie robiona jest próba zlepności ziarna, czyli bierzemy sobie takie ziarno do ręki, sprawdzamy, czy się skleja w jedną bryłkę, a następnie rozkleja pod lekkim naciskiem palca. Na tym serze możecie sobie poćwiczyć właśnie taką próbę na zlepność ziarna przed przystąpieniem do produkcji innych serów. I dalej, jeżeli ziarno jest odpowiedniej konsystencji, ser jest odsączany, następnie jest kruszony, jest mieszany z solą, po to, żeby on był od razu po wymieszaniu z solą na drugi dzień gotowy do spożycia i żeby nie musiał dojrzewać. Do tego sera ja bym polecał osobiście użycie formy serowarskiej, ale równie dobrze możecie to zrobić w huście lub na przykład na sitku. Będzie to fajny przedsmak przed przystąpieniem do produkcji jakichś innych ciekawych serów podpuszczkowych z mojego kanału. Powoli zbliżamy się do końca tej listy i następnym serem na liście jest Crescenza. Crescenza jest to bardzo fajny i delikatny włoski serek, który nie do końca jest znany poza Włochami, chociaż tam jest bardzo popularny. W tym serze, w przeciwieństwie do innych serów podpuszczkowych, stosujemy dwa zabiegi, które nie pozwalają bakteriom rozwinąć się tak bardzo mocno, dzięki czemu ser jest naprawdę mega delikatny. Pierwszy taki zabieg to jest dodanie soli już na etapie produkcji, czyli bezpośrednio do mleka, co powoduje to, że bakterie pracują dużo wolniej. A drugim zabiegiem jest dodanie jogurtu zamiast kultur mezofilnych, a temperatura pracy jest właśnie stricte jak przy kulturach mezofilnych, czyli tych pracujących w niższych temperaturach. Dzięki czemu kwasowość, która się wytwarza w tym serze, jest dosyć niska. I po dodaniu jogurtu, soli do mleka dodawana jest podpuszczka, następnie ser krojony jest w bardzo duże kawałki, delikatnie mieszany i przekładany do foremek. Foremki zazwyczaj są kwadratowe do tego sera, ale równie dobrze możecie użyć innych. To jest akurat kwestia wizualna. To jest mega ciekawy ser, jeden z moich ulubionych serów świeżych, które nie potrzebują dojrzewalni. Możecie go śmiało zrobić wieczorem, a na drugi dzień rano mieć na śniadanie super ser własnej produkcji. Ostatnim serem na mojej liście będzie ser ricotta. Ricotta jest to ser zwarowy, czyli taki, do którego produkcji używa się dosyć wysokiej temperatury. Dodałem go na samym końcu swojej listy z tego względu, że żeby zrobić klasyczny ser ricotta, potrzebujemy słodkiej serwatki po serze podpuszczkowym. Czyli innymi słowy musielibyście zrobić jakiś ser podpuszczkowy, żeby mieć słodką serwatkę. Mówiąc słodka serwatka, mam na myśli taka naprawdę świeża po zrobieniu sera. Ta serwatka nie może stać zbyt długo, z tego względu, że kwasowość rośnie, pH spada, a jeżeli pH wynosi tak poniżej 6,15, 6,10, to ricotta nam nie wyjdzie, bo po podgrzaniu, dodaniu jakiegoś kwasu, całe to białko się rozpyli i ciężko będzie to wszystko zebrać sitkiem czy nawet chustą serowarską. Proces produkcji jest taki, że serwatkę podgrzewamy do wysokiej temperatury, to może być 80, 90, nawet 90 parę stopni, to już też zależy od tego, jaką konsystencję chcielibyście uzyskać, a następnie dodawany jest jakiś kwas, może to być ocet, kwasek cytrynowy, po to, żeby wytrącić te białka. Następnie cały ten ser jest wyławiany na przykład sitkiem lub jakąś łyżką cydakową i przekładany do foremek, sitka lub chusty serowarskiej. Taki ser po odsączeniu jest gotowy w zasadzie do jedzenia. Taką wariacją na temat ricotty jest ricotta salata. Ricotta salata jest to prasowana i solona ricotta. Nawet nie do końca musi być prasowana, ale jest solona. Czyli po zrobieniu sera ricotta jest ten ser zasalany albo na sucho, czyli cały ten serek jest mieszany z solą, albo jest wrzucany do solanki. I taki serek, ze względu na to, że ma bardzo mało wilgoci, może nawet dojrzewać. Ja osobiście dojrzewałem taki ser jakiś czas i był naprawdę super, na przykład do ścierania na makaron lub do risotto. Żeby zwiększyć wydajność ricotty, możecie również dodać odrobinę mleka, a niektórzy robią nawet ricottę z samego mleka, chociaż moim zdaniem nie jest to już stricte ricotta, tylko panir. To na dzisiaj już wszystkie sery, które nie potrzebują dojrzewalni i moim zdaniem są świetnym wyborem na początek przygody z serowarstwem. Ja zapraszam do subskrybowania kanału i spróbowania swoich sił w zrobieniu swojego pierwszego sera.